Dzień doberek, witamy Was ponownie w naszej kuchni. Jak w kuchni, to co się robi w kuchni, Hania? Gotuje. Hania dzisiaj przygotuje mi szybkie śniadanko. A dziś na śniadanko co mi zaproponujesz? Pizzę na patelni. Hania zrobi mi pizzę na patelni. Słuchajcie, to jest bardzo proste danie, bardzo smaczne, szybkie i nieskomplikowane, także każdy sobie z tym poradzi. Wiem, że lubicie dania, które nie wymagają zbyt dużo czasu w przygotowaniu, a do tego jeszcze są naprawdę smaczne i zdrowe, także zapraszamy do nas na pizzę. No i standardowo, kochani, przedstawiamy Wam produkty, które będą potrzebne do wykonania mojego żarcia, nie? Hania, szybciutko, co my tutaj mamy? Podstawą jest mąka kokosowa, siemię lniane, mąka migdałowa i jajka. I masło. Masło jest ważne, żeby było takie w temperaturze pokojowej, żeby nie było wyciągnięte prosto z lodówki, żeby po prostu było mięciutkie. Później jak to do pizzy musi być ser, my mamy ser mozzarella, przecier pomidorowy, troszeczkę proszku do pieczenia jeszcze do spodu, śmietanka, jajka, cebula, pieczarki. No i oczywiście udekoruję sobie to wszystko garścią rukoli. I jeszcze zapomniałam dodać o soli. Na oliwie teraz będziemy smażyć spód do pizzy. Ja przygotowałam sobie już 2 patelnie, ponieważ teraz boczek na szczęście mam już pokrojony. Będę musiała sobie podsmażyć razem z cebulką i z pieczarkami. I teraz, Hania, będzie zadanie dla Ciebie, czyli Twoje ulubione. Co jest Twoim ulubionym zadaniem? Jajka. Jajka. Tak, Hania, zrobimy teraz trochę tutaj miejsca. Czekaj, poprzesuwamy, no bo ta nasza organizacja w kuchni jest tutaj zawsze niełatwa, nie? A pamiętasz, mama, jak rzucałam jajka i tak wyleciało? Pamiętam. Dobra, teraz proszę Cię tak, wbijaj, ja tylko umówmy się, że będą w całości, tak? Bardzo proszę, w miseczce. Ja już tutaj sobie odmierzyłam mąki i siemię lniane. A ja w tym czasie szybko pokroję sobie cebulę i pieczary. No wrzucaj i tu skorupki odłóż na talerze. Pięknie, bardzo ładnie, tylko wszystko wlej ze skorupek. Wszystko wlej ze skorupek. Przechyl tą skorupkę, bo tam białko jeszcze zostało, wiesz? Już. Dobra, skorupkę odkładasz i drugie jajko wbijasz. Ja szybko kroję sobie tą cebulę. Tutaj już podsmażę. Patelnie musicie mieć duże, no bo jak zwykle podaję Wam proporcje na 2 porcje, kochani, a nie na 1. Czekaj, Mycho, ja sobie tylko wezmę tutaj łyżkę. Dobra. I teraz wrzucam na patelnię boczek. I na małym ogniu on sobie tutaj będzie się smażył. Leci. Czekaj, żeby mi się wszystko zgadzało. To nie leci. Co nie leci? To dziurkę większą zrób. Dobra, Hanula, ale już teraz się pospiesz, tak? Do jajek dodaję pół łyżki oliwy. Ja idę umyć rączki. Dobra, umyj rączki. Drugą połówkę oliwy rozpuszczam sobie na drugiej patelni. Znaczy nie rozpuszczam, tylko wlewam i rozgrzewam. Boczek się tutaj już smaży. Ja kroję teraz pieczary i cebulę. Łapki czyste teraz, Hania, tak dodajesz. Zobacz, jakie jajka śmieszne, nie? Jedno takie ma żółtko małe, a drugie ma takie duże żółtko. 2 jaja, a zupełnie różne. Zobaczcie, jak się różnią wielkością. Dobra, teraz wyrzucasz tak, masło. Czekaj, ja Ci zgarnę. Masło, tak jak mówiłam, musi być mięciutkie. Weź sobie łyżeczkę, tak? Szybciutko bierz łyżeczkę. Zsuń masło. Wszystko musisz, wszystko. No daj mi, daj. Wszystko trzeba wrzucić. Wlewaj śmietanę już tutaj. Śmietanę wlewamy. Ale to będzie dobre. Myślisz? Dobra, śmietanę i teraz, tak jak mówiłam, odmierzone mąki. Ale uważaj, żebyś nie wysypała obok. Ale to już fajnie wygląda. Soli, Hania, dawaj soli. Otwórz to. Otwórz. Ja tutaj wrzucam odrobinę proszku. Haniu, musisz kręcić, kochanie.
O tak. A w drugą stronę kręć myszko. Dobra, dobra, wystarczy myszko, wystarczy. Daj mi tutaj, zamknij. Czekaj, pozabieramy tutaj ten bałagan. Nowa sól. Nie nowa sól, tylko nowa solniczka, bo tamte mi połamałaś, nie? To, co już niepotrzebne, pozbywamy się stąd. Boczuś się smaży. Ty teraz musisz to wszystko wymieszać, kochana, mikserem. Dobra. Dawaj. Dobra. Musicie robić tą masę, trzeba wylewać szybko na patelnię po przygotowaniu, ponieważ mąka kokosowa powoduje, że ona szybko gęstnieje, więc warto, żeby to zrobić jak najszybciej. Tylko wymieszać i wrzucać na bardzo gorącą patelnię. Ja to sobie rozprowadzę tu po całości. Jak już rozprowadzicie na całość masę, to przykrywacie to po prostu i na takim nie za dużym ogniu czekacie do momentu, aż spód się upiecze. Powiem Wam, że tak, im większą weźmiecie patelnię, tym ten spód będzie cieńszy. To już zależy, jak kto lubi i jakie są Wasze preferencje. Dobra, ja teraz to przykrywam. Mały ogień i to tak będzie, no musicie kontrolować, po prostu sprawdzać, czy spód już będzie gotowy. Spód już tutaj mam prawie gotowy i teraz podpiekam sobie mocniej ten boczuś, dodaję pieczarki. Pamiętajcie, że pieczarki są genialne na diecie ketogennej. One wciągają, pochłaniają jak gąbka normalnie tuż z patelni. Także no jak dla mnie super, a poza tym są bardzo zdrowe. No i jak to pizza mogłaby być bez pieczarek. Podsmażam sobie wszystko. Tutaj stopień podsmażenia pieczarek tak naprawdę to jest zależny od Was. Niektórzy wolą surowe pieczarki, niektórzy bardziej podsmażone, niektórzy nie lubią pieczarek. Jak można nie lubić pieczarek? Oczywiście żartuję. Ja sobie je trochę podpiekę, żeby były miękkie, bo normalną, klasyczną pizzę wstawilibyśmy do piekarnika, a ta pizza po prostu będzie przygotowana w 100% na patelni. Mój spód do pizzy jest już gotowy, obróciłam go i podpiekłam go też z drugiej strony i teraz no, postępujemy klasycznie, czyli ja posmaruję sobie przecierem pomidorowym, passatą. Przyprawy tak naprawdę w każdym daniu można używać dowolnie, zgodnie ze swoimi preferencjami. Więc ja tutaj nie narzucam to, co ma lubić, ja po prostu Wam tylko proponuję. A jak zrobicie, to już jest Wasz wybór. Każdy lubi coś innego. Po całości rozprowadzam sobie właśnie passatę. Uważajcie proszę, żebyście się nie oparzyli, ponieważ na patelnia, jak wiadomo, tutaj jest gorąca. I teraz na to dodaję mój boczek z pieczarkami i cebulą. To jest taka pizza na bogato u mnie dzisiaj. No ale jest to śniadanie, więc trzeba sobie dostarczyć trochę kalorii i energii. Oczywiście tą mieszankę sobie smażąc posoliłam i popieprzyłam. I teraz przekładam to na moją pizzę. Całość rozłożyłam sobie na moim spodzie od pizzy, proszę bardzo, na bogato, tak jak mówiłam, na bogato. Fajnie posypać sobie to jeszcze bazylią albo ziołami prowansalskimi. Ja teraz dodaję swoją mozzarelkę, która po prostu rozpłynie się na gorącej pizzy. Jeszcze na chwilę to przykryjemy, postawimy na ogniu, żeby ser się rozpuścił. No i nasza pizza będzie gotowa. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię od czasu do czasu zjeść właśnie coś w tym stylu. I to dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień. Także przykrywam teraz pizzę, wstawiam jeszcze na mały ogień, aż ser się rozpuści. Znając życie i moją córkę, pewnie będę musiała się z nią podzielić moją pizzą, bo już tutaj
podskubuję sobie rukolę. Kochani, mam nadzieję, że skorzystacie z przepisu. Naprawdę jest smaczne, jest tak smaczne, że nie mogę się już doczekać mojego śniadania. Także do zobaczenia już całkiem niedługo, naprawdę niedługo. Życzymy smacznego i miłego dnia. Do zobaczenia, pa pa!